Cześć! Dziś mam do pokazania pierwszy chiński samochód na moim kanale, ale również będzie to pierwszy dostawczak Maxus E-Deliver 3. A pokaże nam go Patryk. Patryk już wcześniej pokazywał swój pierwszy samochód Nissan Leaf 1, a dzisiaj właśnie tego Chińczyka. Cześć Patryk! Cześć! Na początek mam dla Ciebie taki mały upominek. To jest uchwyt do telefonu samochodowy marki Montis. Dziękuję. To powiedz mi teraz, jaki tu jest silnik, jaka bateria? Silnik mamy 90 kW, to jest 120 koni, a baterię mamy w tym akurat modelu 50,2 kWh. Aha, jest jeszcze z mniejszą baterią 35. Tak, 35 kWh. I to jest wersja przedłużona, zdaje się, prawda? Tego Tak, ta samochodu? dłuższa. No, dwie są krótsza, dłuższa. To jest akurat najdłuższy. I ma długość? Samochód ma ponad 5 metrów, 5,1, a w wersji krótszej to jest wtedy 4,5 metra, czyli tam 60 cm różnicy. I ładowność tutaj jest 900 kg chyba, tak? 900 kg, tak. A sam jest dosyć lekki, z tego co czytałem to chyba 1700 kg, bo jest głównie z kompozytów, tak, i z aluminium. Mieszanka właśnie, tak, tutaj jest pomieszane różne tworzywa. Czyli rdzewieć to nam nie będzie, prawda? No za wiele nie. Jaki to jest rocznik? Ile nim przejechałeś do tej pory? 22 to jest chyba dokładnie rocznik. W tej chwili mamy 50 tysięcy minęło. I nie było żadnych problemów, nic tam jakichś napraw gwarancyjnych, nic się coś nie wydarzyło, nic. To super. Kółka tutaj mamy dosyć małe, nie? Malutkie, takie śmieszne trochę. 185 na 65 15. 15. I teraz jest taka rzecz, która chyba zszokuje tutaj niektórych. Możesz otworzyć maskę, pokazać? Tak jest. To? Tak? Na razie wszystko normalnie. Tak, tylko w tym momencie okazuje się, że ona nie ma zawiasów. Także możemy ją podnieść, ale generalnie ją się zdejmuje. Na szczęście nie ma wiele powodów, żeby ją zdejmować, prawda? Tam tylko dole. płyn do spryskiwaczy, ale Tak. no nie wiem, nie znam przyczyny takiego pomysłu, czy te zawiasy miały tak dużo ważyć. Ja myślę, że Czy sama maska, nie wiem, ale w każdym razie chyba taka wersja oszczędnościowa, wydaje mi się, nie? może. Ale tu jest dużo wolnego miejsca. Tu Tak. W zasadzie jakiś Frank Nie, też by tutaj mógł być, Nawet chociaż nie chyba wiadomo. taki spory, to już taki mały Tak. bagażnik tutaj jest. Tak. Chociaż no w takim dostawczym to chyba już niepotrzebne dodatkowe miejsce. Ale może na kable jakieś mogły być. No jest to trochę mało praktyczne, bo w momencie, powiedzmy, chciałbym doleć tego płynu, co mam z tą maską zrobić? Położyć ją gdzieś w krzaki? No tak, to prawda. Teraz mamy CCS. Aha, to tak otwierdzane jak w Nissanach, Tak, z Leafach przodu. i ENV200 też Tak jest. Tyle, że jest CCS, a nie Shademu. Ale z tego co wiem, dosyć wolno się ładuje, tak? 50 tam chyba i pół. I mam taką prośbę, propozycję, jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hybrydę lub elektryka, powiedzieć kilka słów o niej, jak się sprawuje, lub chociaż udostępnić ją do pokazu, to zapraszam do mnie do Gdańska. Kontakt jest w opisie pod filmem. A teraz trochę danych ogólnych. Marka Maxus jest oferowana przez SAIC Motor, duże chińskie przedsiębiorstwo znane przede wszystkim z produkcji baterii do aut elektrycznych. Maxus E-Deliver 3 to elektryczny samochód dostawczy segmentu D, produkowany od 2019 roku, znany również w różnych częściach świata pod nazwami LDV E-Deliver 3 oraz Maxus EV30. Produkowany jest w dwóch rozmiarach długości 4,5 oraz 5,1 metra, co daje odpowiednio 4800 litrów lub 6300 litrów pojemności ładunku. Można go kupić również z dwoma różnymi pojemnościami baterii trakcyjnej typu LFP 35 kWh oraz 50,2 kWh, co pozwala w przypadku tej większej baterii na przejechanie na jednym ładowaniu mniej więcej od 200 do 300 km w zależności od prędkości, pory roku, jak i oczywiście od stopnia obciążenia ładunkiem. Prędkość maksymalna to 120 km na godzinę. Tym razem zacznę dosyć nietypowo, inaczej niż zwykle. Najpierw obejrzymy sobie tył, bo jak wiadomo w dostawczaku to chyba tył jest nawet ważniejszy niż przód. Albo o wymiary tego tyłu. Tu akurat jest w wersji już zabudowanej izotermą. A tutaj wózek widłowy z tej strony by chyba już nie wszedł, nie? Nie, bo te drzwi bardzo są wąskie takie. Ale od tyłu wchodzi. Tak troszeczkę obcięło tutaj. Tak, ale wiem, że od tyłu wchodzi. Jak tu z wykończeniem? Tu mówisz, że jest jakiś plastik, tak? Że to
Jest Tak, jakaś... te progi praktycznie to jest tylko taka imitacja, bo to jest tylko plastik. Tam pod spodem jest rama, do której jest to poprzykręcane i tyle, nie mamy. Czyli tutaj normalnie by było troszeczkę niżej, tak? Bo tu już jest Zdaje się, że dotąd. dotąd. Tutaj wykończenie jest takie, powiedzmy sobie, nie? Tutaj to trochę przy tej zabudowie tak posmarowali, obsmarowali. Jest lampka, tak, LEDowa. Tutaj wygląda to w ten sposób, drzwi się otwierają maksymalnie w ten sposób. Na boki. I z tego co wiem, to tutaj wchodzi tak paleta tak na styk, tak? Jak Tak, bardzo pomiędzy na styk. te nadkola. Troszeczkę tam Centymetr centymetr być dwa. szerzej. No Europaleta mieści się, ale to tak naprawdę na styk. Ten hak jest chyba demontowany, prawda? Zdaje się. Czy... Tak, ale korzystam z niego, także go Mhm. nie demontuję. No. Zaczniemy od długości. Tak po podłodze, bo tam troszeczkę to mamy 265. Aha, no tak, bo tak dotąd się da. Nie no, drzwi tutaj się chowają, no takie 266 No, dokładnie. tak. Tylko, że tam powinniśmy odsunąć ten kawałek, czyli mamy takie 210 cm na plecy, powiedzmy, kierowcy, pasażera, to No tak. tak jak mówiliśmy, 1,20 m jest, ale dokładnie, może 1,20 m i kilka milimetrów. A tyle ma paleta, tak? Tak, euro 80 na 1,20 m. A w Tutaj innych mamy miejscach. 1,57,5 m. No i to minus takich blaszaków, że się zwężają ku górze. No kontener Aha. wiadomo jest równy, to tutaj na przykład No tak. na górze będziemy mieli trochę węziej. No, chyba mam, to mam 1,37 m w tym momencie. Wysokość taka w świetle, powiedzmy, załadunku, no nie mamy 1,20 m, brakuje. Na to 18 17, powiedzmy. 18. No tu w środku już jest 1,20 m, nawet pod 1,23 m. Jeżeli chodzi o wygląd tego samochodu, no to on taki jest dosyć standardowy, prawda? Te wszystkie inne Bardzo podobny. NV200 czy jakieś, no to one podobnie wyglądają. Tu No, różni się tym wymiarem, bo to jest to wersja 6,3 chyba metra sześciennego. Ta krótsza ma 4,8. No i to był akurat chyba taki największy wyznacznik, wielkość tego samochodu. zobaczymy sobie kabinę. Tak. Tutaj jest normalny kluczyk, Zapraszam. tak? Normalnym kluczykiem się otwiera. Normalnie z pilota się otwiera. A, z pilota, rozumiem. O to mi chodziło. Plastik, tak, to już jest tutaj Same raczej plastiki, same tak. plastiki. Tu regulacja typowa. No, tutaj niczego nie trzeba więcej. Jeżeli chodzi o siedzenia, to jakie one są, Powiem, że bardzo wygodne. tak? Mi tu się bardzo Tu widzę, że wygodnie jest jedzie. też takie boczne nawet trzymanie, dosyć sensowne. Ale to są zwykłe welurowe, tak? Siedzenia, tutaj nie ma żadnych cudów. Żadnych cudów. A regulacja Jedyne co to- wysokości zdaje się nie ma, tak? Siedziska. Wysokości nie, tylko mamy oparcie. Tylko praktycznie nic oparcie, więcej. no i do przodu, do tyłu, wiadomo. Tak, tak. Mm, Kierownica też Kierownica, tylko w jednej płaszczyźnie. tak, to dosyć takie ascetyczne wnętrze, nie? Dosyć takie proste. Proste, tak. Liczniki tak samo mamy. I tu widzę, że jest jakaś eko, tak? Tak, ale regulacja. on tam chyba tylko maksymalną prędkość ogranicza i nie wiem, czy jakoś na zużycie to się przekłada. No tak, do 95 zdaje się, tak? Ogranicza Chyba tak. prędkość. I tu widzę, że jest ogrzewanie czego? Ta lusterek jest. Lustek. Okej, tutaj trakcję, tak? Tak, Wyłączenie. wyłączenie. Mhm. A tamto pod spodem to rek to jest od rekuperacji. Aha, Wybór siły rekuperacji, bo są Aha. 3 stopnie. rozumiem. I tutaj jest taki schowek. On tu wykończenie tego jest no, takie trochę linoleum, nie? No takie gumy. Gumy, no. Tempomat widzę, tak? Tempomat, tak, i obsługa tam Obsługa radia. głośność, Mhm. odbieranie Telefon. telefonu, Mhm. bo nic więcej nie mamy. I tu kierownica jest też troszeczkę taka podcięta, więc łatwiej jest wsiadać, tak? Tak, Hamulec widzę jest taki typowy, ręczny, zwykły. na zwykłą linkę. Zapalamy go tutaj z normalnego kluczyka, takiego jest zwykła- tradycyjnego. Stacyjka. No i co tutaj mamy na tych? Wyświetlacz mamy taki zwykły, bardzo prosty. Z lewej strony mamy tylko jakieś informacje takie, powiedzmy, dodatkowe, bo tu mamy zwykły obrotomierz. Może to przełączę. No oprócz tam
ostatniej trasy totalnego licznika. I on tam chyba tak dziwnie w amperogodzinach pokazuje, zdaje się, z tego co widziałem. Znaczy samą baterię. Tak, tutaj nie pokażę pojemności, tutaj mamy tak, prognozowany zasięg, no w tej chwili nie jest naładowany do pełna, bo przy pełnej baterii mamy 230 km i to jest takie realne. Ja jeżdżąc po krajówkach to bym powiedział, że mocno realne, bo 250 to nie jest wyzwanie nim zrobić. Aha. Tutaj co mam? Obroty silnika, napięcie baterii, prąd z baterii, czy płynący z baterii, czy poprzez rekuperację do baterii, no to wtedy będziemy mieli na minusie, ale tutaj pokazuję prędkość, bieżącą konsumpcję z baterii, tylko że to jest tam, nie wiem, z 2-3 sekund, ale bieżące zużycie, że tak powiem, a tu mamy uśrednione, nie wiem z jakiego okresu, chyba odkąd skasuje licznik, także tutaj mamy 18,6, to wydaje mi się, że niedużo jak na taki samochód, ja bym powiedział, że bardzo niedużo. State of charge, tak, czyli w tej chwili mamy 82% baterii. Ciśnienie w oponach. Też jest jakaś blokada przy ładowaniu do 80%, czy nie? Nie ma. Także tutaj spokojnie można ładować, także nie ma żadnej blokady. A no tak, bo on lubi nawet 100%. Tak, praktycznie nawet i codziennie, przy każdym ładowaniu można go do 100%. I tak powiem w kwestii ładowania, krzywa ładowania tutaj jest bardzo prosta, ponieważ praktycznie do 90% to jedzie z pełną mocą. Dopiero od 90% zaczyna schodzić, że tak powiem. Prędkość maksymalna 120 zdaje się, tak? Tak. I tam widzę, że jeszcze poziom baterii mamy po prawej. Tak, z prawej strony tak mamy w postaci tych kwadracików coś podobnie jak może w Nissanie. A na lewo od baterii mamy moc pobieraną czy oddawaną. Tempomat jest, zdaje się, zwykły, nieadaptacyjny, tak? Tak. Co tu mamy dalej? Widzę, że jest Android Auto, tak? Apple CarPlay, to jest akurat plus. Nie, Androida nie ma, jest tylko Apple CarPlay, a tutaj jest na Androida mamy ten taki Kudelink, to jakieś... Instalowałem to, ale dziwnie to działa, że tak powiem. A to tak dziwnie, nie? Że Apple jest, Apple CarPlay ja nie uruchamiałem, także nie wiem, a na Androida jest tylko ten Kudelink. Aha. A to jaką nawigację używasz? Bo tu chyba nie ma, tak? Nie ma, tutaj wbudowanej nie ma, także ja tylko z telefonu używam. Tutaj jako takiej wbudowanej nie ma. Tu mamy tylko praktycznie radio i kilka ustawień odnośnie tam samochodu. Klimatyzacja jest automatyczna nawet. Tak. I tutaj mamy właśnie w ten sposób zmieniamy kierunek jazdy, tak? Takim kółeczkiem. Kółeczkiem. Przód lub tył. Aha, i tu jest dosyć nietypowo, bo nie ma parkingu, tak? Trzeba nie ma właśnie zrobić neutral. W pozycji neutral on nie blokuje skrzyni, także jeżeli spuszczę ręczny, no to nie wiem czy widać, ale właśnie odjeżdżamy, czyli jak wysiądę i bez zaciągnięcia tego ręcznego, to samochód odjedzie. No tak, to tak trochę niebezpiecznie. Zwłaszcza jakby na jakimś wysokim wzniesieniu stał, nie? To no. I by nie trzymał na przykład ten ręczny. Trzeba dbać o ręczny. Ale dlatego mówię, że tu jest zwykły ręczny chyba na plus z linką. W moim mniemaniu. Mówisz? No nie wiem. Tu widzę, że jest jakiś... Tutaj mamy schowek. Kabelki, tam ładowarki. Tutaj mamy gniazdo jedno. Tutaj właśnie przez to gniazdo możemy podłączyć tego Kudelinka. Bo tutaj mamy drugie jeszcze przy siedzeniu. Ale tutaj możemy tylko ładować. Chociaż nie wiem, czy tu muzyki też, ale chyba nie. Tu jest jeszcze jakiś schowek. Takie schoweczki na kubeczek, tak. To możemy nazwać fotelem kapitańskim, tak? No i tu jeszcze na dole mamy grzanie foteli, tak z przodu, włączanie. Bo kierownicy to już pewnie nie, to już za dużo bym żądał. Grzania nie mamy. Kierownicy to minus, tak? Fotele się grzeją i tyle. Widzę, jest taka mała półeczka, niezamykana. Nie. I schowek. Na drzwiach a jeszcze tu mamy. jest na karty, tak? Tak. No i to właściwie tyle. To też jest pewnie wszystko plastikowe. Tak, wszędzie mamy plastik. SOS to już jest wymóg, tak? To już wszystkie mają teraz samochody. To jakaś lampka pewnie też LEDowa. Nie, to chyba jest żarówka. A, jest żarówka. Oj. Okej.
Nawet lustereczka nie mamy. Pod fotelami mamy dość dużo miejsca, gdzie no ja akurat takie skrzynki sobie trzymam. Można tam napakować no, sporo rzeczy. I po tej stronie też, tak? Tak, po obydwu stronach. No jest takie to wnętrze trochę estetyczne, nie? Takie uproszczone. Zależy kto co lubi, szczerze, mnie to właśnie się spodobało. Tak? To mi się spodobało, że tu nie ma żadnych bajerów, jest po prostu to, co potrzebne do jazdy. Prędkość, obsługa tej baterii i ale wszystko. też nie ma tych takich asystentów bezpieczeństwa, tak? Asystenta pasa ruchu. Nie, to tutaj nie ma, to jest tam bardzo prosta wersja. To tutaj pod tym względem to mamy tylko chyba asystent ruszania pod górkę. No jest akurat przydatne. Ciekawe jak będziemy jechali, jak to tutaj słychać to wszystko. Jak na busa, to moim zdaniem jest cicho. Później już troszeczkę słychać. Tutaj zaraz będziemy cieniu. O, Zatrzymać teraz się? fajnie. No całkiem niezłe jakości kamera. Drzwi są mocno, że tak powiem, zabudowane, wysoko się kończą. Gdyby tam coś było to można by było nie zauważyć jakiś pachołek czy coś. Jeśli podjeżdżamy na przykład po jakąś kawę do McDonalda, to no, jakoś tak wysoko trzeba rękę wyciągnąć. Nienaturalnie, tak? Jeżeli mam tam niżej to okienko, to tak muszę troszeczkę się wysilić. Czy jakiś bilet parkingowy. O, dokładnie. Na autostradzie to wszystko jest niżej, czyli poniżej moich drzwi. Muszę tak jakoś się gimnastykować. A lusterka widzę są duże. Duże, bardzo ładnie widać szeroko. Głośny ten dźwięk. Ale tutaj tak, nie wiem, może ja się już przyzwyczaiłem. Chyba tak. Powiedz mi, jak to się stało, że jeździsz tym samochodem? Wiem, że było trochę rozważań na początku kalkulacji, zanim akurat wybrałeś ten model. Jak to było? Tak, oczywiście, no, każdy tam zamiary na możliwości, że tak powiem, przelicza. Zaczęło się od tego Nissana Leafa. Okazało się, że to jest rewelacyjne. Tak. Jazda elektrykiem jako taka. O to chodzi. Też również ze względów ekonomicznych, tak? Jeżeli ładujemy z fotowoltaiki, nawet jeżeli wychodzi tak, że jeżeli ładujemy na publicznych, że tak powiem, stacjach DC, to i tak jazda tym autem wychodzi naprawdę w najgorszym przypadku na poziomie spalinowego. A tak to wszystko jest tylko w dół. Także z punktu widzenia ekonomicznego to ja jak najbardziej polecam, kalkuluje się tak. Bo no nieważne, czy mamy samochód za nie wiem, 200-300 tysięcy, pół miliona czy milion, spalinowy każdy musimy je tankować, także to nigdy się nie zwraca. A tutaj jednak, jeżeli jeździmy na własnym prądzie, czy już z fotowoltaiki, to z każdym kilometrem on nam się zaczyna zwracać. No tak, jeżeli płacisz jakąś tam powiedzmy ratę leasingową, to ona będzie w takiej wysokości pewnie jakbyś w spalinowym musiał za tankowanie zapłacić. No nie? zapewne, Miesięcznie. ale mamy tą tak. wizję, że ona się kiedyś skończy, Tak, później tak, już jedziemy tylko w plus. Jeżeli chodzi o wielkość samochodu, no to dla mnie najważniejsza była ilość skrzynek, jakie załaduję, także bezwzględnie miał być dłuższy model. Tak, bo może powiem, że Patryk jest producentem grzybów, boczniaków, zresztą super, naprawdę dobre. I właśnie przy okazji wozi je pewnie do odbiorców, tak? Tak. Czy na giełdę, czy do różnych tam cateringów. No. W każdym razie zawsze to w skrzyneczkach wozimy, ładujemy i to było najważniejsze, ile tych skrzynek zmieścimy. Także ta dłuższa wersja spełniała, że tak powiem, oczekiwania, chociaż może tak powiem, jak to się stało, że w ogóle zakupiliśmy chińskie auto. Nie braliśmy go praktycznie w ogóle pod uwagę, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ale zaczęliśmy szukać, jako że miałem długie lata Peugeota Experta, byłem do niego przyzwyczajony, no ale wiadomo, auto się zestarzało, praktycznie kończył z przebiegiem ponad 800 tysięcy, także był eksploatowany do końca, tak to określę. No i zaczęliśmy szukać, również Peugeot był na pierwszym planie, tylko okazało się, że z tych wersji dłuższych na tamten moment to one nie miały homologacji i nigdzie ich nie było, także nie dało się kupić takiego długiego, no, a wieźć pół towaru, no nie da się, albo realizujemy zamówienie, albo nie, że troszeczkę przywiozę, a troszeczkę nie przywiozę. Tak. No No jeszcze liczy się ten zasięg, bo tutaj jednak jest mimo wszystko dość taki, no, w stosunku do konkurencji znaczny, prawda? Bo tak, bo właśnie jakiegoś w Peugeocie Nissana NV200 na przykład to też tam... brałem pod uwagę, tylko Nissan jest krótszy,
Także znowu wracamy do tego, że mniej ładunku załaduje, nie spełni to moich oczekiwań. Peugeot Expert, z tego co rozmawiałem, tam dość spore też zużycia były przede wszystkim, bo no, rozmawiałem z osobami, które tym jeździły zimą, latem. No, jak każdy próbowałem rozpoznać rynek przed zakupem. Zresztą taki Nissan to jeszcze chyba tylko 1/3 tego zasięgu ma, prawda? Czy tam Nissanie dokładnie teraz już nie pamiętam, ale tak, dużo mniej. Tutaj mówię, no te 230, tak jak on prognozuje, to jest latem spokojnie do zrobienia, zimą to też nie będzie, że 100 przejadę, tylko z tego 230 zrobi się 180. Powiem, że następne możemy ciągnąć przyczepę i to też nie jest, że połowę z tego przejedziemy, tylko z tych 180 znowu utnie nam 25-30%, czyli tak jakieś tam 150. A według WLTP to chyba on ma 370 km, prawda? To znaczy te 370, nie wiem skąd to się teraz wzięło, szczerze, bo jak ja go kupowałem, to wszędzie było 200, chyba do 300. No ja nim praktycznie... Może ten krótsza wersja może. Zrobiłem, tak, być może, no bo to pewnie inna masa i inne zasięgi, no tak domniemywam. Ale ja nim zrobiłem chyba najwięcej na jednym ładowaniu 270 km i jeszcze pokazywał chyba dobre 30 km zasięgu, także myślę, że realne jest 300, oczywiście nie autostradą, tylko drogami krajowymi, gdzie tam jedziemy do 90, może chwilami setkę, tak średnia i tak wyjdzie koło 70. Maxus pojawił mi się w telefonie, że tak powiem. Znaczy systemy Google'a podsłuchały i zaczęły proponować i przypadkiem wyświetliło mi się, że w salonie w Gdyni są dni otwarte Maxusa. No i tak, skoro już byłem umówiony w Peugeocie, mówię, co mi szkodzi wjechać? Zobaczę. Chociaż to tylko tak z czystej ciekawości miało być. No ale pojechałem, zobaczyłem Peugeota, zobaczyłem Maxusa i bezwzględnie mój wybór od razu praktycznie ku Maxusowi się przechylił. Mało tego, no tam obsługa w Peugeocie to już może nie będę mówił, bo salon, który miał wtedy Peugeota, to już go nawet nie obsługuje. Dzięki Bogu. Bo sprzedając w ten sposób elektryki za karę, nie wiem, czy ja bardziej byłem za karę, czy sprzedawcy byli za karę, czy jeszcze zawieźli nas na parking, który wyglądał, nie wiem, jak jakiś taki do odholowanych samochodów pod jedną lampą zarośnięty. Ten Peugeot, nie można było nim jeździć, tylko popatrzeć, rzeczywiście jest krótszy, też on nie miał tej długości, tak jak to sobie życzyłem. Poza tym, no, nie pamiętam jakim innym Peugeotem dieslem jechaliśmy, ale pracował, no, ja mam ciągnik 60, to bym tak porównał, no, także no, rewelacyjna była obsługa, rewelacyjna. A w Maxusie, wprawdzie po tam jakichś dłuższych przemyśleniach powiedziałem, że jestem zainteresowany, ale chciałbym się przekonać, czy do Warszawy nim dojadę. I to jeszcze załadowanym, nie tam na pusto zobaczyć, czy mnie nie ma, tylko chciałbym załadować, grzyby, zawieźć i wrócić. I zgodzili się. Chociaż mieli, że jazda próbna jest do 100 km, no to ja mówiłem, że w tym momencie 100 km to ja mam do domu z Gdyni, także no tak. To już nawet nie mogę wrócić. Zgodzili się, pojechałem bez żadnych problemów, wróciłem. No i wtedy już byłem praktycznie przekonany, także no, w polskim naszym tutaj internecie to chyba praktycznie do tej pory ciężko o informacje o tej marce. No jeszcze nie wiadomo właśnie, jak to się będzie w przyszłości, nie? Sprawowało obsługo i jak z częściami będzie. Ryzyko, ale części już w internecie to tak jak i Nissana, praktycznie to bym porównał tutaj Maxusa i w kawałkach i części, także na szczęście na razie nic nie było potrzebne, ale wydaje mi się, że to będzie osiągalne, jeżeli te marki wchodzą do Polski, nie tylko Maxus, ale i może bardziej inne, to no muszą zapewnić to zaplecze i dostępność części. Ten samochód chyba ma długą gwarancję, prawda? Z tego co wiem, dosyć. Tak, ale żeby teraz nie przekłamać, bo teraz nie jestem pewien, czy 6 czy 8 lat mamy. Chyba nawet właśnie 8. Coś mi się wydaje, 160 tysięcy chyba, 8 lat. Także no, chyba nie ma powodu do zmartwienia. Ja mam już 50 i nic kompletnie się nie dzieje. Także no zobaczymy. Ryzyko jakieś tam jest, ale na ten moment nie żałuję, jestem zadowolony. No właśnie, bo Ty często dojeżdżasz właśnie do Trójmiasta, ale też jeździsz dalej, nawet w Polskę tam gdzieś, tak? Tak. Jak Ty sobie radzisz z tym zasięgiem? No bo szczerze mówiąc, z tego co ja wcześniej czytałem, to była mowa o właściwie, no troszeczkę, że to jest taki samochód bardziej
kuriersko-miejski, tak? Że owszem, w mieście to on tam przejedzie nawet i z 300, ale w trasie to się robi dosyć w stosunku do konkurencji słabo. A z tego co mówisz, to wcale tak nie jest, tak? Jak ty sobie radzisz właśnie, czy jeżeli załadujesz w domu, tak, to jesteś w stanie dojechać do Trójmiasta i z powrotem, czy nie za bardzo? Tak. Tak? Tak, bez problemu. No zimą to jest tak na styk, także tam podładuje się na te 10-20 km, bo no, dojeżdżając na zero to jest ryzyko, a nóż będzie tego 1 km mi zabraknie. Ja może powiem, że stąd do Trójmiasta jest właśnie około 100 km. No, wiem, że czasami jeździsz trochę dalej, gdzieś tam do Rumi też. To już mamy to już 115 dokładnie, czyli 230 to jest tak na pograniczu, także no mówię, czasami trzeba się troszeczkę doładować, zależy też... Ale rzadko, tak? Tak, no bardziej zimą, no bo ze względu na tego, że ten zasięg troszeczkę spada, tak. no bo musimy się tutaj grzać. Nie, no to fajnie. Ja tak jeszcze wtrącę tutaj, że faktycznie te siedzenia są takie, no może i twarde trochę, ale nie jest wygodnie. I nawet dosyć nie trzęsie. Myślałem, że będzie bardziej trząść, zwłaszcza, że on jest pusty w tej chwili. Tak, no on z tyłu ma resory, także niezaładowany to jest twardy taki, jak sportowy powiedzmy się robi. Dopiero jeżeli go załadujemy, to te resory pracują tak jak powinny. No, to on już będzie wręcz komfortowy, tak? Chyba. No, jak na busach. Bardzo dobrze mi się jeździ, ja nie mam problemów, czy zdarza mi się pojechać, nie wiem, do Warszawy, wracać. Wygodnie tutaj jest, jeżeli chodzi o wielkość tej kabiny, no nogi można spokojnie wyciągnąć, bo ja na przykład w poprzednim Peugeotie, no tam była skrzynia jeszcze manualna, no to mieliśmy to sprzęgło, to ja tam też musiałem robić przerwy, znaczy wiadomo, jak człowiek był młody, ja mam też powiedzmy pewną niepełnosprawność związaną z lewą nogą i w związku z tym musiałem tam robić przerwy, po prostu mnie te nogi już tak bolały, sztywniały, że musiałem robić te przerwy. Także tutaj robię praktycznie te same przerwy, ale z przyjemnością. Stanę sobie na tej ładowarce, muszę tam pół godziny stać, mam tutaj ekspres, zrobię sobie kawę, za czym wypiję, to już jest naładowany. I podróż przebiega komfortowo. Powiem co jeszcze, na przykład zwróciłem ostatnio uwagę na samochody spalinowe, w sensie zapachu, jaki wydzielają. Człowiek jak jeździ spalinowym, to nie czuje tego, a tu nagle jadę do tej Warszawy, no wiadomo, tutaj na terenach wiejskich to raczej my tu w korkach nie stoimy, no Trójmiasta teraz to wybitnie też stoimy i w tym korku nagle się okazuje, że człowiek się odzwyczaił tego smrodu i czuje to, jak to wszystko śmierdzi. Stanie przed tobą jakiś samochód, który zadymianym po prostu nie idzie wytrzymać, lepiej, nie wiem, poczekać albo go wyprzedzić, albo zatrzymać się. No. Tak, to jest takie frustrujące nawet. Tak, ale kiedyś człowiek do tego nie był przyzwyczajony odwrotnie i nie odczuwał w ogóle tego, że to jakiś dyskomfort daje. Powiedzmy, tak jak ja, robiąc 20 lat grzyby, ludzie przychodzą i mówią, że same grzyby czuć. Ja tego nie odczuwam po takim czasie. Ja nie wiem, nie znam tego zapachu takiego. Może podsumujemy ten zasięg, czyli jeżeli jeździsz w mieście albo po takich właśnie drogach krajowych, gminnych, to tak jak mówisz, zasięg jakoś tam 200 w lecie, tak? 230, tak? 50? No, do 200-300 to jest spokojnie, no i w górę mówię, no nawet tam spokojnie, stąd na przykład do Marek pod Warszawą jest 270 km, jest to osiągalne. Ja. Ale nie autostradą. Ale nie autostradą. Nie autostradą. No ja akurat wolę jeździć krajówkami, gdzie coś się dzieje, tam nie autostrada taka monotonna jest. Na autostradzie tu bardzo rośnie zużycie. Powyżej 100 pewnie już, nie? Tak. I to wtedy jest poniżej 200 na pewno, tak? Tak, no. Nie powiem teraz, czy to będzie 170, 180. On jest dosyć, jak to prawie każdy elektryk, dosyć żwawy, tak? W takich prędkościach niskich, tam do 70. Tak, czy załadowany, czy na pusto, czy nawet z tą przyczepką. No to on będzie bardziej żwawy niż spalinowy na pewno. Oczywiście, tak. No. Praktycznie tak jak innymi elektrykami, w sensie osobowymi na światłach, tak? Wyjeżdżając z Warszawy, wszystkie samochody stoją na lewym pasie, bo ja jestem busem na prawym, no tylko że ja pierwszy odjeżdżam i wtedy już na kolejnych światłach stoją za mną, bo tak głupio, kurczę, odjechał. Tak. Ja też aczkolwiek nawet chciałem powiedzieć, no w Warszawie, gdzie tych elektryków jest pełno, to busa elektrycznego ludzie mało, że przez szybę nie wypadną. Zdarzyło mi się, że wyjeżdżając z Warszawy w Łomiankach,
jechał koło mnie człowiek i patrzył na ten samochód i mówię, no zaraz mi wjedzie w bok, bo on po prostu nie patrzy na drogę, tylko na samochód, także no jeszcze jest jakieś takie... Jeszcze nie widział takiego. Zdumienie, że tak powiem. A jak się go prowadzi? Tak Bardzo według dobrze. Ciebie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, wygodnie. Nie mamy tutaj żadnego asystenta pasa ruchu, nic takiego, no ale jedzie spokojnie. Mhm. A zawracanie? Jak wygląda promień? Co promienia, to Ci z pamięci nie powiem. No Nie, dość, tak. dość spory, ale no na przykład mniejszy jak w Peugeotie, no tak bym powiedział. Aha. Tylko że Peugeot też był wersja ta dłuższa. No może ze względu na to, że on jest w tej wersji dłuższej, to taki troszeczkę toporny jest w zawracaniu. Mhm. O, Przyspiesza. Że ja się przyzwyczaiłem, nie potrzebuję już tak gwałtownie jeździć. Mało i tego, dźwięk odrzutowca wtedy dostaje, tak? troszeczkę. Tak. Tak startując ze świateł, no, troszeczkę tak. Ja dzisiaj nie będę robił takiego typowego podsumowania jak zawsze. Ja mam taką propozycję. Ja powiem według mnie, jakie są zalety i wady, a Ty albo się zgodzisz, albo nie, albo coś tam dodasz od siebie. Okay. Może tak zrobimy. Z tym, że ja powiem, że ja to wypisałem jeszcze zanim się przejechałem z Tobą. To może powiedz, czy teraz, czy to byś I jakoś to może się skorygował? okaże właśnie, że powinienem to skorygować, więc tak, ja zapisałem zalety. Największa zaleta to przede wszystkim dobra cena zakupu i długa gwarancja. No, ceny to żeśmy jeszcze nie mówili właściwie, ale wiem, że jest chyba dosyć atrakcyjna, tak? Wiesz co, na dzień dzisiejszy to by trzeba sprawdzić, bo to, kiedy ja się decydowałem, to było przed taką górką, także on wtedy kosztował 160 000 netto, zważywszy, że ja składałem wniosek o dofinansowanie, gdzie to trwało rok. Taki tam był program dla rolników, skracanie łańcuchów dostaw. No i okej, dostałem, tylko że w międzyczasie ta cena tam wzrosła chyba o 40 000. Później to zdążyło spaść, także summa summarum kupiłem go praktycznie w tej samej cenie, ale w międzyczasie to bardzo skakało. A na dzisiaj, no nie wiem, doszły te sankcje, nie wiem jak to dokładnie wygląda. No ale jest to raczej taka cena dosyć, no. Niska, no taka, że tak powiem, przystępna. O, może tak. No to jadę dalej. Niskie koszty eksploatacji w przypadku posiadania własnego gniazdka, no to wiadomo, tak? To się Jak zgadza. każdy elektryk. I mogę tylko potwierdzić. Niskie zużycie prądu przy niedużych prędkościach i dobry zasięg miejski w stosunku do konkurencji, między innymi z powodu lekkiej konstrukcji auta i też raczej nie będzie rdzewiał. No, nawet taką powiem, że tak powiem, może anegdotę, byłem na przeglądzie odnośnie Haga, musiałem go wbić, także byłem na przeglądzie. No i pan diagnosta raczej sceptycznie nastawiony do elektryków, no ale zaczął oglądać, weszliśmy pod spód, tutaj jest dodatkowo zabezpieczone, tak dość porządnie, cały dół jest woskiem zabezpieczony. Tam coś słyszałem, że Maxusy na rynku europejskim bardziej tam właśnie korozja brała, nie wiem dokładnie jak to jest, ale faktycznie jest to zrobione, także sam się zdziwię, że to naprawdę w ten sposób długo wytrzyma, że tak powiem. No tak. Jeżeli chodzi o ramę. Tak samo dużo miejsca na przykład jest pod spodem. Dziwi mnie na przykład druga bateria rozmiarowo, tam spokojnie drugą baterię by wsadził, taką 50, czyli mogłaby być 100, aczkolwiek ona jest dość ciężka, bo wiem, To już myślałem, ładowności takiej nie było. ale zależy dla kogo. Ja na przykład nie potrzebuję dużo kilogramów. Z tych 900 to ja maksymalnie pół tony używam przy tej objętości. Także bateria, która ważyła, nie wiem, na tabliczce odczytywaliśmy chyba 300 coś kilogramów. No to jeżeli bym dołożył drugą, miał 2 razy większy zasięg, a stracił 300 kg, czyli miałbym 600 ładowności. W ogóle bym się nie zastanawiał. A miejsca jest spokojnie na drugą baterię, na trzecia to już może tak bardziej na koło zapasowe tam. O, może tak. Może z biedy by tam wcisnął, ale to już przesada. I teraz dalej mam napisane, duża ładowność w klasie małych aut dostawczych. No myślę, że 900 kg to jest duża ładowność właśnie. Łatwy dostęp zarówno z tyłu, jak i z boku, przynajmniej w tej wersji przedłużonej. No z boku jednak chyba się okazało, że nie. No ale Bardziej z to tyłu. światło było, że tak powiem, większe bez tej izotermy, no bo to jednak to jest ocieplenie, nie wiem, tam 5 do 10 cm, także to akurat w bocznych drzwiach zabrało trochę tego światła i są takie wąskie te drzwi zrobiły się, no bo drzwi nie przesuwaliśmy, tylko po prostu zabudowa, że tak powiem, zasłoniła część drzwi, no ale coś za coś. No i teraz mamy tutaj wady, tak?
Takie sobie wykończenie, dość oszczędne, słabo wykończone detale. Oszczędne, dość surowe wykończenie kabiny, jak również wyposażenie dodatkowe. To jest systemy bezpieczeństwa, brak zaawansowanych systemów wspomagania jazdy, dostępu bezkluczykowe i tym podobne. No to chyba się zgadza, To nie? mogę potwierdzić. No to jest taka wersja najprostsza, podstawowa. No nie mamy żadnych cudów. Po prostu samochód, który ma jeździć, zawieźć towar, zawieźć, przywieźć, nic tu więcej nie uświadczymy. No i teraz następne, to możesz się chyba nie zgodzić z tym. Spore zużycie prądu przy dużych prędkościach, czyli trochę mały zasięg w stosunku do konkurencji, jak również komfort jazdy w trasie. Dość wolne ładowanie w trasie, krótko mówiąc, nie za bardzo nadaje się w dłuższe trasy. Wszystko jak widać, ja jeżdżę I da się. i daję radę. No mówię tutaj... I jakie nie wiem. zużycie właśnie jest przy Aha. takich, przy setce na przykład, jadąc setką? No, czy jeżdżąc krajówkami, to setki to są rzadko kiedy tak to No, ale właśnie 90-100 powiedzmy, no to, no. to spokojnie jeszcze zależy czy z ładunkiem czy bez. No, jeżeli jedziemy, powiedzmy uśrednimy to, no bo większą będziemy mieli zużycie, jeżeli jedziemy z ładunkiem, wracamy już bez ładunku, no to po 10-20 da się zejść. No tutaj widzieliśmy wcześniej miał 18,5 z poprzedniego jakiegoś przejazdu. Widziałem mniej, widziałem więcej. No autostradą jadąc będziemy mieli dużo więcej jak 20, nie wiem, 23, 4, 5. Na przykład z tego co zaobserwowałem, bardzo wrażliwy jest na wiatr boczny albo czołowy. Wtedy No tak. to zużycie mocno rośnie. Nawet i tam przy jakichś takich bardzo wiecznych dniach to nie wiem, 28, 30 przy niekorzystnym wietrze, ale to samo mamy w spalinowce, także tutaj... Czyli tu też niekoniecznie da się jeździć w dłuższe trasy. No powiem jeszcze a propos Tak. dłuższych tras. Praktycznie po tygodniu od zakupu miałem awarię, popsuła mi się jedna z folii, pękła folia dokładnie. A jest to dość nietypowa folia, była dostępna tylko w Tychach lub gdzieś okolice, nie pamiętam. Tak z dnia na dzień. Także to była moja pierwsza trasa, to było około 600 km. Tydzień użytkowania, wsiadłem, pojechałem, wróciłem. Nie było żadnych niespodzianek. W tej chwili jeżdżąc czy do Warszawy, czy no gdziekolwiek, no nie mam już tak, że mam tutaj listę rozplanowanych stacji ładowania. Jadę, patrzę na bieżąco, gdzieś się załaduje tu albo gdzie indziej. Może przez to też, że tych ładowarek jest coraz więcej. Już nie trzeba tego zaplanować tak stricte, że trzymać się dokładnie, jak nam coś wypadnie, to koniec, rozładuje się, stoimy. Mało tego, ja tutaj już nieraz nawet na autostradzie zjeżdżałem z ostatnim kilometrem zasięgu. Nie wiem, ile on przy prognozowanym zeru, powiedzmy, zasięgu. Ile jeszcze by przejechał? Wiem, że on jeszcze ileś przejedzie. Nie sprawdzałem go, no aż tak to, może nie jestem aż tak odważny, ale Też jeszcze szkoda tam baterii. troszeczkę przejedzie. No ja sobie jeszcze zapisałem to, co już tam wspomniałem, że biorąc w przypadku aut chińskich niepewność co do części zamiennych, a co za tym idzie, terminów, szybkości ewentualnych napraw, zwłaszcza po gwarancji. No, Mogę tego jeszcze nie potwierdzić, że wiemy. nie wiem, Tego no. jeszcze nie wiemy. No. Okaże się. Dobra. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, no, ja może bardziej optymistycznie jestem nastawiony, że chyba nie będzie problemów. Jest tego trochę, no, w Polsce, nie wiem, ja widziałem, no może oprócz tej poczty, to widziałem jeszcze tego 9, czyli większego raz, może 2 razy. No właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć, że jeszcze oprócz tego e-Deliver 3 jest jeszcze 5, 7 i 9, tak? I każdy jest... 5 to nawet nie znam. I jest na też. ten moment to była 3 i 9. 9 to była taki duży bus, 3 to taki mały. No a 7 później wyszła po roku, po 2 chyba od zakupu. No w każdym razie ja tam Też na, mi się, powiedzmy, na stronie Maxusa sprawdzałem, nie? No to... Tej 5 nawet teraz nie powiem Ci, znaczy nie kojarzę, ale no mówię 7 całkiem fajnie też, też powiedzmy taka byłaby. I każdy chyba kolejny jest większy, prawda? I są nawet wersje osobowe takie do transportu pracowników, więc podejrzewam, że może też wtedy wyposażenie jest troszeczkę Znaczy przede bardziej wszystkim Maxus rozbudowane. oferuje też wersję, tak jak to w busach jest, sama kabina. Z No ramą tak, oczywiście, no tak. tak. Czyli zabudowę, czy to chcemy sobie wywrotkę zrobić? A wyłącznika tego dźwięku nie ma już, tak? Nie ma tutaj. Albo ja o tym nie wiem. Znaczy nie wiem, czy... Ja myślę, że od pewnego roku już przestali takie wyłączniki montować. Ale U mnie jeszcze jest, ale w tych
tych nowych samochodach chyba nie ma. Nie jestem pewien, ale jak rozmawiałem w salonie, to coś może programowo można to wyłączyć, ale no nie tak Nie zwykły użytkownik, tak o. Ale tak. nie jestem też tego pewien. Gdzieś tam Wiem, na że tam komputerze, mówił, nie? że jako Maxus ma jakąś tam aplikację, bo tutaj niestety nie mam. Car Scanner to tak słabo z nim się łączy, że praktycznie nic nie odczytuje. A właśnie, aplikacji nie ma do tego samochodu żadnej? Czy Jest coś, ale tylko na Apple'a. Mhm. Z tym, że mówili, że nie jest nawet na angielski tłumaczony, ale jest jakaś tam aplikacja, także tylko po chińsku, także Aha. na czuja może te znaczki bym musiał. Może to zrobię, nie wiem, ale z tego co wtedy rozmawiałem, to tylko właśnie na Apple'a i po chińsku. To super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za prezentację już drugiego samochodu. Dziękuję tak? również. I myślę, że jest wiele osób, które może nawet zastanawia się, żeby kupić taki samochód i tu im się ta wiedza przyda. Nie widziałem żadnych tu w Polsce recenzji. Może są, może po prostu ja nie widziałem, ale szukając go byłem w stanie nawiązać nawet kontakt z ludźmi, którzy jeżdżą Peugeotami, tam Citroenami, ale Maxusem to... Także zapraszam do komentarzy, łapka w górę, zostaw suba. Cześć! Cześć!